Cześć! Witamy Was w kolejnym materiale, w którym skupimy się na anemometrach. Jest z nami Grzegorz Hałuszko z Testo. Cześć Grzegorz. Cześć Bartek. Jakbyś mógł powiedzieć, co widzowie zobaczą w tym materiale? Tak, jak widzicie, jest tutaj sporo anemometrów. Omówimy rodzaje, dobór odpowiedniego anemometru do danego zadania pomiarowego i na tym ogólnie rzecz biorąc się skupimy. Dokładnie. Zapraszam do materiału. Grzegorz, jak wiemy, anemometry wykorzystywane są do pomiaru strumienia objętości przepływu powietrza, głównie w wentylacji, w rekuperacji, a co za tym idzie, służą do pomiaru skuteczności tej wentylacji. Powiedz nam, po co w ogóle wykonywane są takie pomiary? Tak, tutaj powiedzieć o strumieniu. W zależności od tego, co wykonujemy, do czego ten pomiar jest potrzebny, czasami jest istotna prędkość przepływu, w innych przypadkach bardzo istotny strumień, czyli do oceny wymiany powietrza w pomieszczeniach. Czyli tu mamy jednostkę w metrach sześciennych. Tak. Na jednostkę czasu. Anemometry wykorzystywane są w różnych zadaniach. Prawo budowlane wymaga, żeby w budynkach mieszkalnych raz do roku taki przegląd był. Zazwyczaj jest to przed okresem grzewczym. Anemometry są też wykorzystywane do regulacji różnych systemów. No, mamy systemy rekuperacyjne, bez anemometru z rękawem nie da się tego wykonać. I generalnie rzecz biorąc do zapewnienia poziomu komfortu. Czasami nieświadomi jesteśmy tego, że niedostatecznie funkcjonująca instalacja, zła wymiana powietrza skutkuje tym, że budynek nam choruje, tak? Czyli rośnie stężenie dwutlenku węgla. Żeby to stwierdzić, czy jest powodem źle działająca instalacja, niezbędny jest anemometr. Zgadza się. Sam wspomniałeś, że mamy tutaj sporo tych anemometrów. Jakbyś nam mógł je jakoś podzielić? Jakie rozróżniamy? Tak, żebyście też zrozumieli od strony praktycznej. Te kryteria podziału biegną jakby w dwóch obszarach. Po pierwsze, punkt pomiaru. W budownictwie zasadniczo będziemy korzystać z anemometrów wiatraczkowych, czyli to są te punkty wywiew albo nawiew powietrza. Natomiast w większych instalacjach bywa, że ten pomiar jest wykonywany w ciągu. Czyli tutaj mamy podział na anemometry do kratek wentylacyjnych, anemometry wiatraczkowe i anemometry służące do pomiaru w kanale poprzez wykonany otwór rewizyjny, też do regulacji, ale większych układach. I czym się różnią takie manometry? Zasadniczo, jeżeli chodzi o anemometry na kratkach, gdzie te turbulencje są stosunkowo duże, niezbędny jest wiatraczek. Im większy wiatraczek, tym lepiej. Tym mniejsze jakby zakłócenia powodowane turbulencjami, które z natury pojawiają się na tych elementach typu kratka, typu anemostat. Natomiast do pomiarów w kanałach najczęściej są wybierane termoanemometry, czyli charakterystyczne sondy punktowe, gdzie w ciągu, w stabilnych warunkach przez otwór rewizyjny taka sonda prostopadle jest wprowadzana. Natomiast dzisiaj skupimy się głównie na anemometrach wiatraczkowych, czyli tych zadaniach, które są związane z budownictwem mieszkaniowym. Czyli takim najbardziej popularnym i też dla użytkownika takiego na co dzień, który może to wykorzystać. Zgadza się. Mamy omówiony podział anemometrów. W takim razie przejdźmy może do powiedzenia, jak one działają. Tak, znaczy ja jeszcze bym króciutko tutaj zwrócił uwagę, bo powiedziałem o anemometrach wiatraczkowych. Jak zwróćcie uwagę, mamy modele z serii kieszonkowej, tak? Testo 410, 410 i kieszonkowej, dlatego że są i bardzo małe tego typu anemometry są wykorzystywane do tych podstawowych przeglądów, tak? Gdzie niekoniecznie chcemy bardzo precyzyjnie wyregulować układ, ale bardziej firma, która dokonuje przeglądów, chce sprawdzić skuteczność wentylacji. Natomiast anemometry model Testo 417 to jest nasz tak topowy anemometr, który jest bardzo wszechstronny. Po pierwsze, możemy z nim pracować samodzielnie, to znaczy używać go bez żadnych dodatkowych akcesoriów, natomiast w zestawach pomiarowych są też rękawy pomiarowe. Dokładnie. Chciałbym, żebyś jeszcze tutaj powiedział kilka słów, bo do tych modeli kieszonkowych wiadomo, że nie jesteśmy w stanie tutaj zmierzyć dokładnego strumienia. Musimy to zadać w aplikacji. Tak, znaczy żeby mieć tą, bo mierzymy tutaj wartość w metrach na sekundę. Tyle jesteśmy w stanie zasadniczo, jeżeli skupimy się na tych dwóch przyrządach kieszonkowych, model Testo 417, jak widać, ma wyświetlacz i tutaj tak naprawdę w odczycie mamy prędkość przepływu, mamy temperaturę, nie mamy wydatku jako takiego. Mamy możliwość uśredniania przepływu. Akurat małe wiatraczki są wrażliwe na turbulencje, dlatego funkcja uśredniania chociażby czasowego jest bardzo ważna, bo ona eliminuje jakieś chwilowe niekorzystne warunki pomiaru.
Bardzo ciekawym, pozornie niewielkim, ale bardzo ciekawym jest ten anemometr T100-410i. On nie ma wprawdzie wyświetlacza, natomiast z poziomu aplikacji w bardzo prosty sposób definiujemy przekrój. Wybierając, czy jest przekrój okrągły, czy prostokątny, kratki wentylacyjnej, podajemy czynną powierzchnię, czyli wymiary charakterystyczne, tu czynna powierzchnia sprawia, że całkiem precyzyjnie będziemy mieć kalkulowany wydatek. Dodatkowo oczywiście też jest funkcja uśredniania zarówno czasowego, jak i punktowego. Dodatkowo przez aplikację jesteśmy w stanie wygenerować raport. Załóżmy, mamy budynek wielorodzinny, w większości lokali jest wszystko w porządku, osoba czy instalator wykonujący taki przegląd trafia na jakieś nieprawidłowości. Z poziomu aplikacji możemy wykonać zdjęcie, dołączyć komentarz i mamy już raport dla administratora dokumentujący taki przypadek. Dokładnie. Ale przewaga 417 nad nimi polega na tym, że możemy ten strumień złapać w całości przy pomocy tych rękawów. Znaczy tych przewag jest kilka. Akurat to, co jest najistotniejsze, większy wiatraczek. Większy wiatraczek to są mniejsza wrażliwość na turbulencję, czyli podstawowa zaleta. Kolejna sprawa, która w zasadzie też się dubluje z modelem T100-410i, 417 również współpracuje z aplikacją, czyli też mamy możliwość dokumentowania pomiaru, podglądu zdalnego, to jest bardzo wygodne, bardzo wydajne i bardzo pomocne. Natomiast ta zasadnicza różnica to są akcesoria, które są w zestawach pomiarowych dołączone i tutaj mam na myśli rękawy pomiarowe. Rękawy pomiarowe sprawiają, że nie musimy się zastanawiać nad wymiarami. To, o czym wspomniałem wcześniej. Szczególnie jeżeli mamy do czynienia z rekuperacją, czyli te zadania jeszcze poważniejsze, gdzie mamy układ, który musimy wyregulować. Tam nie jesteśmy w stanie zdefiniować wymiaru, bo nie jest to kratka, jest to nieregularna powierzchnia. Dlatego cały strumień zbieramy z użyciem specjalnego rękawa do anemostatów. Warunek jest taki, że powierzchnia wiewu czy wyciągu nie może być większa od tego, co obejmujemy takim rękawem. Ale co ważne tutaj, przepraszam, że się wtrącę, to ile ona jest mniejsza nie ma znaczenia, bo i tak cały ten strumień nie ma znaczenia, ponieważ cały strumień jest wiązany i przepływa przez średnicę znormalizowaną, czyli przez tą setkę, średnicę 100 mm, którą prezentuje wiatraczek. W przypadku też dokładnych pomiarów strumienia typowych kratek wentylacyjnych, nie większych niż 330 na 330 mm, możemy użyć drugi z rękawów. To jest właśnie ten rękaw. I jest jeszcze trzeci bardzo istotny przypadek, bo często... I ja tutaj też, przepraszam, że przerwę. W tej konfiguracji jest ten podstawowy zestaw 417, czyli mamy urządzenie plus 2 te rękawy pomiarowe. Dokładnie. Ale jeżeli klient chce bardziej rozszerzoną wersję, to może zakupić wraz z tak zwaną prostownicą, tak, o której... i prostownica jest bardzo charakterystycznym skończyć. Wyposażeniem. No, często są pytania, do czego ona służy, natomiast bardzo krótko można wyjaśnić. Jeżeli mamy punkty pomiarowe, w których jest strumień wirowy. Strumień wirowy co to znaczy? Jeżeli mamy lamele anemostatów, zazwyczaj nawiewnych czy kratek wentylacyjnych tak ukształtowane, że one powodują w nawiewanym powietrzu ruch obrotowy, bez użycia prostownicy nie zmierzymy tego przepływu dokładnie, ponieważ ruch w zależności od tego, czy jest współbieżny, czy przeciwbieżny kierunkowi obrotu wiatraczka, będzie w jednym przypadku albo zawyżał nam wskazanie, jeżeli jest przeciwbieżny, hamował, czyli jakby dławił ten przepływ i zaniżał wskazanie. Żeby wyeliminować te zakłócenia, stosuje się prostownicę strumienia opatentowaną przez Testo, która włączana jest w szereg z jednym czy też z drugim rękawem. Jej zadaniem jest w cudzysłowie wyprostowanie tego strumienia. To jest taka budowa charakteryzująca plaster miodu. Ona sprawia, że blokowane jest wirowanie tego strumienia, natomiast za tym elementem strumień już zyskuje laminarny przepływ i prostopadle ten przepływ i ten strumień trafia na wiatraczek. Oczywiście jedną rzecz podkreślam, nie używamy prostownicy w układach, w których nie mamy strumienia wirowego. Nie ma wtedy takiej potrzeby, to mogłoby sensu. W drugą stronę przekłamywać ten pomiar. Zgadza się, ale w tych wirowych przepływach po prostu ta prostownica zwiększy nam dokładność pomiaru. Skupiliśmy się na tych mniejszych przyrządach. Ja tylko bym nadmienił dla instalatorów, którzy wykonują czy pracują na większych instalacjach. Mam na myśli jakieś galerie,
zakłady produkcyjne, miejsca użyteczności, gdzie jednak te instalacje są większe, powyżej tej średnicy 330 na 330. Do tego typu zadań służy balometr. Znaczy taka dla niektórych enigmatyczna nazwa, natomiast to jest nic innego. Mamy tutaj to urządzenie. Jak przyrząd, który wyposażony jest w rękaw, ten rękaw jest rozpinany, także to nie jest taki gabaryt, który w czasie transportu czy przechowywania jest dostępny. I to jest przyrząd, który idealnie sprawdza się przy pomiarach strumienia większych jakby układów, na których musimy dokonać precyzyjnego pomiaru strumienia powietrza. Czyli balometr Testo 420. Testo 420, widzicie go teraz na przebitkach, wydaje się to duże, ale zaznaczmy, że jest to lekkie urządzenie. Oczywiście, to jest jedyny chyba na rynku balometr, którego waga wynosi niespełna 3 kg, dokładnie 2,9 kg, czyli swobodnie pracując z nim oburącz, bez problemu go unosimy, nie jest w żaden sposób kłopotliwy. Powiem więcej, jeżeli pracujemy w większych pomieszczeniach, bo większe układy zazwyczaj to jest wyżej położony strop, a wykorzystując dodatkowe akcesoria, jakim jest specjalny statyw na kółkach, jesteśmy w stanie wykonywać pomiary bez wykorzystywania drabin czy wózków do 5 metrów nawet wysokości. Wtedy ustawiamy taki balometr na statywie, natomiast cały pomiar odbywa się za pomocą też aplikacji, czyli zdalny odczyt, rejestr pomiarów, czyli jedna osoba może takie pomieszczenia tak naprawdę opomiarować bez potrzeby korzystania z dodatkowego wsparcia. Ja jeszcze jedną rzecz wtrącę, ponieważ mówiliśmy o prostownicy, która jest w zestawach, w jednym z zestawów przy anemometrze Testo 417. W balometrze, co za chwilkę pokażemy, ta prostownica już z założenia jest wszyta w taki rękaw pomiarowy, co sprawia, że nie musimy się już zastanawiać, czy w jednym przypadku użyć prostownicy, czy nie, czy jakieś dodatkowe ustawienia, czy korekty wprowadzić. Jest to już przewidziane. Niezależnie, czy wykonujemy pomiar balometrem strumienia wirowego, czy niewirowego, on od każdą tą sytuację odpowiednio zadba i ten pomiar jest bardzo precyzyjny. Dokładnie. Taki balometr, jak również te wszystkie anemometry, o których tutaj rozmawiamy, możecie oczywiście zakupić w naszym sklepie Cool Market. Teraz na ten okres grzewczy, który się zaczyna, przygotowaliśmy dla Was specjalne, promocyjne zestawy tych urządzeń, także nie zwlekajcie, zapraszam. Grzegorz, powiedz mi, czy chciałbyś jeszcze coś dodać na ten temat? Jeżeli mamy jeszcze chwilkę, to chętnie bym pokazał działanie tego anemometru oraz 417 z wykorzystaniem aplikacji. Oczywiście. I tych ustawień, które są bardzo czytelne i bardzo pomocne w trakcie pomiarów instalacji wentylacyjnej. Na to czekaliśmy, bo wiem, że widzowie zawsze cenią sobie, jeżeli coś pokazujemy w praktyce. Także pokażmy w takim razie, jak to działa. Anemometr 410i mamy już połączony z aplikacją. Możesz nam w takim razie pokazać, w jaki sposób z niego korzystać. Ok, zanim o aplikacji, to jeszcze wspomnę o małym drobiazgu. W akcesoriach można doposażyć taki anemometr, niewielki wprawdzie, ale jednak teleskop, który bardzo ułatwia te pomiary. Nie musimy gdzieś tam sięgać daleko, w prosty sposób jest to montowane i możemy w różnych położeniach tym anemometrem sobie ten pomiar ułatwić. A nie korzystamy tutaj z żadnych przycisków podczas pomiaru? Absolutnie nie. Całym pomiarem zarządzamy z poziomu aplikacji. Możemy mieć smartfon, możemy mieć tablet. W każdym bądź razie Bartek pokazałeś, jak łatwo łączymy anemometr z aplikacją. Jesteśmy w widoku podstawowym, czy tak naprawdę widzimy to, co ten przyrząd mierzy bezpośrednio, a bezpośrednio mierzy prędkość i temperaturę. Załóżmy, że interesuje nas strumień powietrza, czyli m3 na godzinę, czyli pomiar kratek wentylacyjnych. Zgadza się. Wchodzimy w widok i w programach pomiarowych wybieramy, możemy dodać do ulubionych dedykowany tryb, a tym trybem jest strumień objętości kratka. To jest tryb dla 410i urządzenia. Dla 417 również, ale o tym za chwilkę. W każdym bądź razie, wybierając ten tryb, już troszeczkę inaczej wygląda menu konfiguracyjne. Ono też jest bardzo proste i łatwe, intuicyjne. Po pierwsze, istotny jest wymiar kratki i jej geometria. Mamy do wyboru przekrój prostokątny, czyli najczęściej w kratkach spotykane, okrągły, ewentualnie pole powierzchni, jeżeli to jest nieregularne. Ja wybiorę tutaj przekrój prostokątny. Do przekroju prostokątnego musimy podać dwa charakterystyczne wymiary, żeby mieć precyzyjnie zdefiniowany przekrój takiej kratki. I bardzo ważna rzecz, jest jeszcze na dole w procentach wyrażona powierzchnia czynna.
Tak. Jeżeli nie mielibyśmy kratki, całkowicie nie była zdjęta, otwór byłoby to po prostu 100%. Jeżeli kratka nam zabiera 10-15%, w zależności od swojej charakterystyki, to należy to różnicę tutaj uwzględnić. Czyli jeżeli kratka zabiera nam, założona kratka jest taką, wykonujemy pomiar 15%, to tutaj powinniśmy wprowadzić ustawienie 85%. I w ten sposób, stosując konfigurację, przechodzimy do okna, w którym już pojawia się to wskazanie w metrach sześciennych na godzinę. Czyli nawet z tak małym, niewielkim anemometrem jesteśmy w stanie takiego pomiaru dokonać. Pozwolę sobie wymusić w takim razie Proszę lekki bardzo. przepływ i zobaczymy, co aplikacja nam pokaże. Widzimy, że reakcja jest bardzo szybka. I wartości I pamiętajcie metrów na o jednym. sekundę zamieniane są na metry sześcienne na godzinę. Tak, ja wszedłem to Bartku słowo, ponieważ bardzo ważnym jest jeszcze raz to, co powiedziałem. Ten wiatraczek nie jest zbyt duży, czyli jest bardzo wrażliwy na turbulencję. Zasadniczo ten pomiar jest miarodajny, jeżeli ta sonda jest bardzo blisko powierzchni kratki. Poza tym należy, w tym przypadku moim zdaniem to powinno być prawie że obowiązkowe, wykorzystać funkcję uśredniania. Żebyśmy nie mieli takiego efektu, gdzie jakieś chwilowe zawirowanie nam zakłóci ten pomiar. Możemy uruchomić sobie tutaj uśrednianie czasowe, czyli wymusić start. Zasymulujemy tutaj pewien ruch powietrza. Możemy nawet przez ten przekrój danej kratki lekko przemieszczać ten anemometr, żeby zyskać strzałkę prędkości przepływu z całej kratki i po zatrzymaniu zegara mamy uśrednioną wartość strumienia. To jest bardzo pomocne, bo eliminuje jakieś chwilowe sytuacje. Załóżmy, w trakcie pomiaru ktoś otworzył drzwi, otworzył okno, jest zachwianie, ono przekłamie ten wynik. Uśrednianie eliminuje tego typu sytuacje. Co ważne, każdy z tych pomiarów możemy zapisać. Jak już mówiliśmy, nawiązując do tej bardzo uniwersalnej aplikacji, możemy pozostawić to po prostu w pamięci takiego smartfona czy tabletu. Możemy też przejść do raportu. W tym raporcie możemy dodać dane klienta, możemy załączyć zdjęcie, jeżeli są jakieś nieprawidłowości stwierdzone, możemy to zdjęcie mu dokumentować, który trafi do takiego raportu i mamy raport z pewnym komentarzem dla administratora już do wyegzekwowania danej sytuacji wobec lokatora, który jakieś nieprawidłowości spowodował. Generujemy raport w PDF-ie i w wersji elektronicznej on już jest tutaj stworzony z datą, godziną, jest nazwane, że to jest strumień objętości kratka, są zdefiniowane parametry, tak żeby też wyeliminować przypuszczenia, że coś zostało źle błędnie ustawione, skonfigurowane i mamy też w dolnym wierszu wartości maksymalne, minimalne oraz uśrednioną wartość z tych trzech parametrów: prędkość, temperatura, strumień powietrza, data, technik, podpis i raport gotowy jest tak naprawdę do wykorzystania. Świetnie, chciałbym, żebyśmy jeszcze zrobili podobne doświadczenie z bardzo popularnymi obecnie 417-kami, czyli tym urządzeniem, które możemy wykorzystać razem z rękawami pomiarowymi. Będzie jeszcze ciekawiej. Łączymy w takim razie 417. Tutaj dodatkowym plusem jest również wyświetlacz w tym urządzeniu, czyli możemy skorzystać bez aplikacji, ale chyba sam przyznasz, że funkcje, które posiada aplikacja, zdecydowanie zwiększają możliwości tego urządzenia. Włączmy w takim razie urządzenie i widzimy, że 417 w tym momencie połączyła się z aplikacją. Przejdźmy do omówienia. Dokładnie. W jaki sposób ja to powiem będzie też działało. o błędach, które się trafiają w konfiguracji. To są bardzo banalne, bym powiedział, błędy, natomiast bardzo istotne. W tej chwili zwróćcie uwagę, że w przeciwieństwie do Testo 410i w widoku podstawowym mamy jednak te metry sześcienne na godzinę, ponieważ ten przyrząd ma wyświetlacz, ma swoją konfigurację i tak naprawdę to, co widzimy, odtwarza nam to ustawienie, które w takim mierniku wprowadziliśmy. Ja nie wiem, czy w mierniku została wybrana praca bez rękawów, czy z rękawami. Tutaj jest ta opcja i uwaga, możemy te ustawienia oczywiście zmieniać z wykorzystaniem przycisków, widząc te zmiany na ekranie. Ja uważam, że aplikacja jest bardzo pożyteczna, szczególnie gdybyśmy korzystali w przypadku Testo 417 również z prostego teleskopu, czyli nie pracując z rękawami możemy wykorzystać taki teleskop i w pomieszczeniach takich typowych te pomiary wykonywać. Natomiast wróćmy do aplikacji. Tak. Ponownie wywołam program pomiarowy i tutaj w przypadku Testo 417 mamy dwie opcje.
które są dedykowane temu pomiarowi, mianowicie strumień objętości powietrza kratka To oraz samo co w 410i. ten drugi element, którego w 410 nie mamy możliwości wykorzystania, strumień objętości rękaw pomiarowy i w zależności, czy pracujemy z rękawem, czy bez rękawa, musimy bardzo kategorycznie się trzymać odpowiedniego wyboru. Przyjmijmy, że wykonujemy pomiar bez rękawa, no to w tym przypadku wybieramy strumień objętości powietrza kratka. No i w przypadku tych ustawień, jak już omawiałem na przykładzie C100-410, bardzo analogicznie podajemy wymiary takiej kratki, przechodzimy dalej i w tym momencie to ustawienie, które wprowadziliśmy z wykorzystaniem aplikacji, jest już zapamiętane przez C100-417. Ale poruszmy ten drugi aspekt. Załóżmy, że pracujemy przy regulacji instalacji rekuperacyjnej z wykorzystaniem rękawa właśnie do anemostatów. Bez takiego rękawa przepływu skutecznie nie zmierzymy. To kategorycznie podkreślam. W początkowej Wybieramy fazie program materiału. pomiarowy i uwaga, nie strumień objętości kratka, wybieramy strumień objętości rękaw pomiarowych. Czyli w tym przypadku mówimy miernikowi, pracujesz z rękawem i Twoim zdefiniowanym polem przekroju jest pole przekroju wiatraczka. Podobnie jest tutaj pewien współczynnik korekcji, natomiast tutaj zasadniczo przechodzimy dalej, tak? Czyli w tym momencie też ustawienie, jeżeli byśmy wyłączyli aplikację, ustawienie tego przyrządu mówi nam, że po kolejnym jego włączeniu on ma ustawienie zapisane pracy z rękawem. Nieważne, czy to jest rękaw do anemostatów, czy do kratek, ale jest to praca właśnie z rękawem i w tym momencie bardzo precyzyjnie również ten wydatek w postaci metrów sześciennych na godzinę jest tutaj na wyświetlaczu prezentowany. Pozostałe funkcje, uśrednianie czasowe, punktowe, tworzenie raportów pozostają takie same jak w przypadku modelu T100-410. Ja tu chciałem krótko tylko wejść jeszcze w słowo, bo odebrałem dużo telefonów, że klienci dziwią się, że w momencie, jeżeli wybierają tą opcję korzystania z rękawu, to nie mają możliwości wpisania przekroju tej kratki. A tak naprawdę nie ma to znaczenia. Ważne, żeby ta kratka była mniejsza, nie wystawała poza obrys rękawu. To ja się podzielę swoimi, że tak powiem, doświadczeniami. Ja z kolei odbierałem takie telefony instalatorów, którzy się dziwili, że w pewnych pomiarach mają bardzo wysoką wartość strumienia. Ja już przy takich rozmowach podejrzewam, czego to dotyczy. Mianowicie prawdopodobnie anemometr miał ustawione prace bez rękawa i wprowadzone były wymiary bardzo dużej kratki. Tak jest. Jeżeli nie zmienimy tych ustawień i użyjemy rękawa, tu się nic nie zmienia, anemometr rozstrzagnie myśli, on mnożył Tak jest. prędkość przepływu, który z użyciem rękawa jest bardzo jakby większa niż bez takiego rękawa przez duże pole powierzchni. Mocno zawyżone były te. Tak, natomiast rozwiązanie jest proste. Proszę sprawdzić ustawienia. Jeżeli pracuje Pani z rękawem pomiarowym, należy wybrać ustawienie pracy z rękawem pomiarowym. Dobrze. Złożymy taki rękaw Jak i pokażemy szybko, jak działa? Jak najbardziej. O, w takim razie. Czyli tak, Zróbmy jeżeli pracujemy z rękawem, tutaj jest ważna rzecz. Mamy takie zabezpieczenie, które jest opisane open, czyli krótko mówiąc jest to otwarte, niezabezpieczone. Z wyczuciem taki anemometr tutaj wsuwamy i uwaga, niezbędnym jest jakby zaciśnięcie tego elementu, który nas zabezpiecza, ponieważ pracujemy w taki sposób. Oczywiście nie możemy potrząsać, bo koniec końców może wypaść nam ten anemometr, ale w taki sposób pracujemy i ważnym jest, żeby ta elastyczna uszczelka ściśle przylegała, żeby nie było żadnych przestrzeni, które mogłyby też ten pomiar zakłócić. To jest praca z rękawem. Z tym większym wygląda to bardzo podobnie, natomiast z prostownicą działamy na zasadzie takiego troszeczkę kombinowanego zestawu, czyli najpierw mocujemy prostownicę, następnie tutaj przy otwartym tym zabezpieczeniu mocujemy anemometr, no i pracujemy w taki sposób. Czyli mamy w tym momencie rozwiązanie, które jest skuteczne przy pomiarach przepływu układu, które nam nawiewa powietrze i ten strumień wiruje. To, o czym wspominałeś wcześniej. W porządku, Grzegorz. W takim razie mamy omówiony kolejny temat, ale wiem, że chcieliś coś jeszcze dodać. Tak, jeszcze jedna rzecz, którą przypomniałem sobie. Dla mnie to jest oczywiste, ale faktycznie, jeżeli ktoś śledzi ten materiał i chce te takie szczegóły wychwycić bardzo istotne, to bym powiedział tak, jeżeli pracujemy z rękawem, to znaczy one mają pewne ograniczenie. Jeżeli jest układ, który ma wymuszony przepływ powietrza, gdzie ten strumień ma większą wartość niż 200 m3 na godzinę,
to rozwiązanie też będzie nieskuteczne. Będzie nam, powyżej takiej wartości będzie nam tłumić, czyli zasadniczo wtedy należałoby jednak ten pomiar wykonać bez rękawa. Czyli jeżeli mamy większe strumienie, no to w takich zakresach, które idą w wyższe wartości, raczej powinien być albo użyty anemometr bez rękawa, albo wprowadzony, ewentualnie balometr. On ma zakresy znacznie wyższe, to już są 1000 m3 na godzinę, czyli znacznie większe przekroje. Ja mam pytanie do naszych widzów. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak dokładnie działa taki balometr, piszcie w komentarzach. Może Grzegorz da się namówić i wykonamy taki precyzyjny pomiar. Jeżeli będzie zainteresowany, Takim to chętnie. Czekamy w takim razie na komentarze. W porządku. W takim razie chciałem Ci bardzo podziękować za ten materiał. Dziękuję bardzo, Bartku. Was zapraszam do innych naszych materiałów. Jeśli chodzi o anemometry, wszystkie te urządzenia, które tu omawialiśmy, znajdziecie w Cool Markecie, czyli w naszym sklepie internetowym. Szykujemy dla Was teraz bardzo dobre ceny. Zaczyna się okres grzewczy, także te urządzenia powinny cieszyć się Waszym dużym zainteresowaniem. No i cóż, zapraszam Was również do kolejnych naszych materiałów. Cześć! Cześć.